Was widzieć w najnowszym vlogu na moim kanale. Lecimy do Iksan, czyli zaczynamy Solal, czyli jedno z największych świąt w Korei. Lecimy właśnie do rodziny, zjemy tam lunch. Tak, taki jest plan. Na początek lunch, jutro mamy się spotkać z przyjaciółmi mojego męża, więc całkiem sporo będziemy robić. W środę oczywiście wyjeżdżamy już do Busan, ale już w czwartek przyjeżdżają do nas znajomi mojego męża, więc naprawdę sporo będzie się działo. Co prawda tą busańską część zostawię na innego vloga, a teraz zaczynamy podróż do Iksan. Bardzo brzydka pogoda jest, niestety. Wyjechaliśmy z Busan, z deszczowego Busan. Teraz co prawda nie pada, ale nadal jest nie za ładna pogoda, jest bardzo pochmurnie, więc no słabiutko. Dobra, będziemy się widzieć już prawdopodobnie albo na service area, jeżeli będziemy się zatrzymywać, bo Eliasz teraz śpi, więc nie ma sensu go budzić, jeżeli nie będzie takiej potrzeby, tym bardziej, że no wiecie, teraz jest czas korków, wszyscy Koreańczycy ruszyli do rodzinnych domów, co prawda nie za bardzo w tą stronę, bardziej w tą, wiecie, z Seulu do mniejszych miast, ale i tak można liczyć na zwiększony ruch na drogach, więc trzeba uważać, jak się jeździ. Fajne ciekawostki takie świąteczne to na przykład rządy różnych prowincji zadecydowały, że na przykład wszystkie autostrady będą za darmo, więc lecimy teraz sobie do Iksan za darmo autostradami od 27 do 31, więc bardzo fajna jest to. No, bardzo fajne to jest, bo naprawdę można zaoszczędzić. Przy okazji jest wiele innych atrakcji, jak muzea, czy jakieś parki, rozrywki. Mają niższe ceny albo są za darmo, więc to jest też dobry czas, chociaż jest bardzo zimno, na zwiedzanie na przykład Seulu, jeżeli przyjeżdżacie, dlatego że w ten okres bardzo mało ludzi jest w Seulu, mniejsze korki, mniejsze zaludnienie i co znaczy, że mamy większy dostęp do atrakcji, więc polecam. Chociaż oczywiście najlepsza pogoda to jest marzec na zwiedzanie Korei oraz no, od początku marca do tak początku czerwca i tak od końca września do listopada jest najlepszy czas na zwiedzanie. Dobra, lecimy, bo już mnie ręka strasznie boli. Będziemy się widzieć prawdopodobnie albo w service area, jeżeli się zatrzymamy, albo już. Dziwne, ale pokażę Wam, co znalazłam w toalecie. Jest monitor, gdzie możesz zobaczyć, jak samochody są na stacji. Tu jest mój mąż w ogóle stoi, a tu widzicie, co się dzieje. Spoko. Kiedy trzeba ruszyć samochód albo coś, jest duży ruch. Pierwszy raz z takim czymś się spotkałam. Tak, ludzie z Busanu wjechali w strefę, gdzie jest śnieg i po prostu zachwycamy się strasznie. Naprawdę. Elia właśnie mówi śnieg, a ja tak patrzę, wow. Muszę Wam jeszcze to pokazać. No naprawdę, ludzie z Busanu przyjechali i wiesz, zachwycają się śniegiem. A wcale nie odjechaliśmy tak daleko. How long we go? Tak, 2 godziny od Busanu i zachwycamy się śniegiem. W ogóle wszystko jest w śniegu. Dobra, i takich jeszcze ciekawostek właśnie z Huggeso, czyli to jest taki service area, miejsce, gdzie możecie
zjeść coś, odpocząć, zatankować paliwo, no to oprócz tych dziwnych monitorów w łazience, w ogóle mój mąż mówi, że to jest normalne, że często się zdarza, tylko ja nie zatrzymywałam się chyba na tak często właśnie tam, gdzie paliwo jest tankowane, nie chodziłam za często do toalet, bo tam różnie bywa z jakością tych toalet, często są właśnie te, bardzo dużo śniegu jest. Ja no nie jestem fanką czasami tych toalet, bo niestety są też te takie ala dziury w ziemi, tak się mówi, raczej tak można powiedzieć, ale to jest normalna muszla, tylko ona nie jest siedzona, nie siada się tam. Dobra, a z takich ciekawostek to powiedzmy, ile kosztuje paliwo tutaj. Czyli paliwo kosztuje Chon Yuksipchile, czyli 1667 za 33 litry zapłaciliśmy 55 000, więc widzicie, macie cenę. Dam wam przelicznik oczywiście, ile teraz 1 chon, czyli 1000 kosztuje. W ogóle wow! Ty śnieg, no śnieg to jest u nas, wiecie, my nie widujemy w Busan śniegu za często, raczej w ogóle nie. Było zimno, ale wyszło na trochę słoneczko. Idziemy teraz uliczkami Iksan. Jak widzicie, takie klasyczne koreańskie miasteczko. Sporo samochodów w ogóle na ulicy, dlatego jest strasznie głośno i mało ludzi. Korea to królestwo 4 kółek. Parkowanie na przejściach dla pieszych. Ogólnie nie ustępowania pierwszeństwa w żadnym stopniu. Krzyczenie na pieszych, kiedy przechodzą na zielonym świetle, to jest po prostu tak strasznie normalna rzecz tutaj, że aż czasami to przeraża. Ale tak, królestwo 4 kółek i prawo większego, dlatego w większości samochodów, które widzicie, Koreańczycy nowe samochody kupują coraz większe, bo pierwszeństwo większego tutaj ma duże znaczenie i jeżeli chodzi o ustępowanie pierwszeństwa, zawsze się patrzy na wielkość samochodu. Strasznie to brzmi, no ale trzeba się trochę przyzwyczaić, dlatego przechodząc przez przejścia dla pieszych trzeba non-stop uważać. Raz zostałam na przykład skrzyczana, znaczy skrzyczana nie, ale po prostu pani oburzona, bo ja przechodzę na zielonym świetle, jest mój czas na przejście, ona ma czerwone już od dłuższego czasu, bo już byłam w połowie przejścia dla pieszych, zanim ktoś się obruszy, że pieszy chodzą jak święte krowy, no to właśnie zostałam tak obczajona. Przechodziłam z dzieckiem, prawie by nas wjechała, ale nie, dla niej ona ma pierwszeństwo, chociaż była na czerwonym, więc ciekawy kraj. Chyba jesteśmy w takim większym centrum, bo jest więcej ludzi, muzyka gra. Patrzcie, ile śniegu. Tak nas obudził poraneczek z dużą ilością śniegu. Kawa przyszła. What is this?
mówić, ale patrzcie jak wygląda. Strasznie pada śnieg. No my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Mieszkając w Busan jednak tego śniegu tyle nie mamy u siebie. Wow. Musimy się nacieszyć tym śniegiem. A tak poza tym przy takiej zimowej aurze chciałam wam powiedzieć, że lecimy do restauracji spotkać się ze znajomymi mojego męża, więc pojedziemy zjeść w restauracji chińskiej. Myślę, że tam każdy wybierze sobie coś najlepszego do jedzenia. Najczęściej oni wybierają restaurację takiego typu, dlatego że Eliasz i ja nie wszystko jadamy. I Jezu, ale sypie! Mój mąż wyrzuca śmieci i idziemy do auta, chociaż nie wiem, nie pamiętam gdzie jest. O, idzie tu. Wow, you need to say where we need to go. Ooh. In Busan it's not snowing that much, yes? No. Nie mamy w Busanie tyle śniegu, w ogóle nie mamy śniegu, więc to jest taki szok u nas teraz. Ja nie przygotowana oczywiście. Mój mąż wspominał mi, że pada śnieg, ale nie wiedziałam, że aż tak będzie padało. Mama, We go around Greece. Możecie się troszkę dziwić z naszego zachwytu, ogólnie takiego podejścia, ale ostatni raz, kiedy miałam taką możliwość widzieć tyle śniegu, Eliasz też jest zachwycony, to było jakieś 2 lata temu, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Sejong i się wtedy przeprowadzaliśmy. To był taki ostatni moment, kiedy tyle śniegu widziałam na oczy. Nawet ostatnio, jak byliśmy na takiej wycieczce na Solmę, tego vloga jeszcze nie ma, ale postaram się w najbliższym czasie wam go udostępnić, to tam nawet nie było śniegu, tylko był po prostu zamarznięta rzeka, więc to też jest coś innego, a tutaj po prostu czapy śniegu. Odśnieżyliśmy samochód, a nie mamy nic do odśnieżania, więc wiecie co wymyśliłam? Wzięłam parasolkę i wszystko ściągnęłam parasolką. Super to poszło. Razem po prostu z jednej ja trzymałam, z drugiej mój mąż i tak po prostu ściągaliśmy całe czapy, bo one jeszcze nie są zmrożone, to jest ważne, one nie są takie zmrożone, więc nie mają możliwości tak szybko, jakby to powiedzieć, przywrzeć, więc to jest duży plus. Fajnie, udało nam się, z czego się bardzo cieszymy, ale nie przygotowani tacy przyjechaliśmy. Nie pomyślałam, że aż tak będzie padać śnieg. Myślałam, że będzie odrobinę, że nie będzie zalegał, po prostu będzie chlapa, a tu zaskoczenie. Chodź. Piękna aura zimowa. Muszę tutaj dużo nagrać, żeby po prostu mieć pamiątkę, że byłam w mieście, gdzie jest tyle śniegu. Monice ciągle wysyłam wiadomości, że śnieg. Wow, będzie na pamiątkę. O światłach widzicie, tutaj nie ma bocznych świateł, są tylko u góry i te u góry pokażą, że mamy jechać w lewo, będzie strzałka w lewo, tu, o, to są nasze światła, ale z boku są tylko dla pieszych światła, nie ma dla kierowców. Czasami tak dziwnie są umiejscowione te światła. I jesteśmy za chwilę u teściowej. To jest stare osiedle, więc nie mamy miejsc parkingowych wewnętrznych, takich parkingów, więc parkujemy tutaj przy osiedlu
na zewnątrz. Patrzcie, co jest modnego w Korei, kiedy pada śnieg. Noszenie parasolek. Nawet mój mąż nosi parasolki, widzicie? Tam też. W zimę, kiedy pada śnieg. Taka dygresja na temat śnieżnych momentów. A tak w ogóle, to mój mąż je loda. To też jest normalne. Dostaliśmy za darmo lody. 엘리야가 들어갔더니 문 열고 이거다. O, I think ją mam. Mamy już ostatni dzień, kiedy jesteśmy w Iksan i lecimy teraz coś zjeść. Po jedzeniu polecimy do kawiarni. Takie mamy święta. Później Wam opowiem, jak ogólnie takie święta raczej Seollal są obchodzone. A jak jest to wszystko u nas. Teraz jedzonko, właśnie nie wiem, jeszcze mąż mi nie powiedział, co będziemy dzisiaj jeść, więc zobaczymy. Na pewno teraz idziemy zaparkować. Strasznie dużo śniegu jest i ogólnie bardzo fajna taka atmosfera. Specjalnie myślę, że dla mnie. Idziemy do restauracji Kuku i jest to restauracja taka all you can eat, czyli płacisz raz i jesz ile chcesz, i jest to restauracja, która specjalizuje się w sushi, ale także mają różne inne dania, więc to jest specjalnie taka restauracja dla osób, które właśnie nie wiedzą, co by chciały zjeść. Każdy ma inne preferencje, więc myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Bardzo dużo reklam restauracji. Ale tutaj też są pozamykane. Może na Seollal pozamykane dzisiaj. O, bardzo mało ludzi. Jesteśmy w szoku. Jeszcze święta jak. Możecie wybierać sobie, co chcecie, i ja mam tutaj sushi na samym początku. Zobaczymy, jak smakuje. Tutaj mamy napoje różne. Możecie kolę, możecie wodę, możecie herbatę, kawę. Tutaj jest sushi do wyboru, więc jest naprawdę tego dużo. Tylko jeden minus jednak jest suche. Ten ryż jest suchy, bo jednak jest troszeczkę zleżały w tym miejscu. Co dalej mamy? Tutaj też mamy grillowe takie rzeczy typowe, czyli na przykład makarony, jakieś inne dania. Fried, czyli smażone, panierowane rzeczy, zupy, pizza, ale to na takim, wiecie, bardzo cienkim cieście. Tu mamy jedzenie typu na przykład salmon, czyli łosoś, kurczak i inne dodatki do zup. Pierożki są także. Całkiem spory wybór. Ok, idziemy teraz wybierać. Ja wybiorę sobie kurczaka. Tu mamy udon, mamy mieszankę wszystkiego i niczego. Kola jest, można pić ile chcemy, a tu jest moja sałatka. Więc 잘 먹겠습니다. Mata? Mąż wziął sobie mumil, więc chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. To jest makaron z takim rosołem, ale całkowicie na zimno, czyli z lodem. Ciekawa zupa, często jadana właśnie latem, żeby się lekko ochłodzić. Elia, ty znowu tylko grasz? A może poskaczesz sobie trochę? W takich miejscach też często są place zabaw, gdzie dzieciaki mogą się pobawić, a rodzice mogą na spokojnie zjeść, więc jest to fajna, ciekawa opcja, żeby po prostu rodzinie. I tym też właśnie takie restauracje zyskują. Idźmy teraz na coś słodkiego. Są owoce, ale one są często mrożone, dlatego ja nie jestem ich fanką, bo potem tak kiepsko smakują. I mamy gofry, więc ja sobie wezmę gofra. Oni mają takie cienkie, specjalne te gofry. Ciasteczka, jeżeli ktoś lubi, czekoladę, sosy.
W słodkich rzeczach też jest chlebek czosnkowy, więc uważajcie. Kawę mamy, herbaty. O, herbaty mamy. Mamy Earl Grey, hibiscus, peppermint, strawberry, rose grey, lemongrass, jasmine, fruit malage, pure tea. Jak mało herbaty w herbacie. Prawie nic nie ma tu. Szkoda. Ładnie. O, jak makaron. Patrzcie, jak pogoda się dziwnie zmieniła. Właśnie nie wiem w jakim miejscu, ale tutaj niedaleko jest taki jeden moment, że w pewnym momencie hop, i nie ma śniegu. No po prostu, no odrobinę tylko. Możecie zobaczyć, jak to śmiesznie wygląda wszystko. Tak. Niestety stoimy w korku i chyba będziemy stać troszeczkę, bo dopiero o 8 mamy powrót. 5 km korku, teraz jeszcze ten, jak to się mówi, tunel, więc postanowiłam, że zadam mojemu mężowi pytania. Już został wcześniej uprzedzony, dlatego zgodził się, żeby zapytać się, bo w tym roku troszeczkę tak nietypowo, o którym później Wam powiem, spędziliśmy nowy rok, ale wcześniej troszeczkę inaczej. How you have new Solal before? Usually go to grandparents' house. We all gather relatives to make food, to play together, to eat. After that, go to great grandparents' funeral. Grave? Grave. Ah. And we bow. To show respect. Like, say hello, we are here. We remember about you. And Sebek? Sebek is bow. Yeah, Sebe. And kids get present from grandparents. Usually. Money, yes? This is, how its name? Sebe. Sebedong. 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 When it was changed? Because nowadays you don't do like this. Still. Still? But with your mama we don't make like this. New Year. Actually, earlier in the morning, bow to my mom. Yes. But cooking food, gathering with whole family, etc. Then it depends on family. My mom don't want to make food anymore. Just want to rest. For us, it's comfortable too. If she make food for us, but we don't like, we don't eat this food, she feels sad. Yes. We don't feel good. That's why my mom stopped making food for us. She don't want to get pressure, and she don't want to give us pressure. Too. Yes. This is true. I think so. I think nowadays Korean start to doing like this. Maybe not most, but start to like going together to some restaurant and eating like food like this, or go to coffee shop together. More than cooking and spending like whole day about cooking. It's half. Yes. My friend doing these things. 제사,
respect to great parents. Ah, yes. Half of my friend is same like us. Oh, cool. Thank you for your answer. Tak, i dlatego też chciałam wam powiedzieć, jak my spędzamy te święta Solar. Ja czasami na przykład żałuję, że nie mam możliwości spędzenia tak jak kiedyś mój mąż spędzał święta. Może w przyszłym roku sama coś podobnego zorganizuję, tak żeby też pokazać Eliaszowi, jak wyglądały święta kiedyś u mojego męża. Zobaczymy, czemu by nie. To nie znaczy, że za każdym razem rodzina męża ma, raczej teściowa ma coś organizować, ja mogę coś podobnego zorganizować. Ugotujemy na przykład zupę tteokguk, czyli na drugi dzień, raczej na Nowy Rok. Gotuje się zupę tteokguk, która oznacza, że ma przynieść szczęście w nowym roku i przy okazji informuje o tym, że osoba, która zjadła ten tteokguk jest o rok starsza, bo w Korei kiedyś liczyło, raczej nie kiedyś, nadal w wielu głowach Korejczyków zostaje ta myśl, że są liczone nadal te lata po koreańsku, czyli właśnie z Nowym Rokiem, po zjedzonym tteokguk stajemy się o rok starsi, plus jak się urodzimy, to już jesteśmy roczniakami, jakby to powiedzieć, nie? Więc 2 lata więcej niż na przykład w reszcie świata. Co prawda to zostało zmienione, ale Koreańczycy nadal używają tego systemu liczenia wieku w takim życiu codziennym. Jak idziemy na przykład na dokumentach lub na innych papierach, jednak jest rocznik i lata właśnie stosowane na całym świecie, więc ale jak się pyta, jak się ktoś mnie pyta, ile mam lat albo ile ma Eliasz lat, to ja za każdym razem powtarzam man nesal, czyli jakby to powiedzieć zagraniczne 4 lata, bo w Korei powiedziałabym teraz ile Yosotsa jest? In Korea, Elia have. Jak? W Korei powiedziałabym Yosotsal, czyli 6 lat, a nadal w Polsce na przykład ma 4 lata, więc to jest takie zabawne. Też nie nosimy właśnie hanboków. Co prawda spotkaliśmy się z rodziną mojego męża, czyli z jego siostrą, z moją teściową, czyli mamą mojego męża, ale raczej nie obchodzimy tak typowo tradycyjnie tych świąt. Może kiedyś, tak jak mówię, czemu by nie w przyszłym roku coś podobnego zorganizować i nie ugotować tteokguk, chociaż ja nie jestem największą fanką. Też dużo takich smażonych a la banchanów się robi, czyli na przykład na takich patyczkach układa się tteokguk, jakieś warzywa i to wszystko się smaży. Robi się też takie smażone placuszki, więc naprawdę sporo jest takich dań, ale różnie to jest. Ostatnio częściej też decydują się ludzie na to, żeby raczej spędzić te święta na spokoju, a nie w kuchni, ale to nadal jest mniejszość i mniejszy procent. Ciekawe jest ogólnie to spędzanie i też wiadomo, że właśnie tak jak my tutaj stoimy w korkach, to właśnie trzeba się przygotować na to, że dużo ludzi będzie jeździło i trzeba jednak odstać swoje na trasie. U nas ciągle to się zmienia, mieliśmy być o 7:30, teraz już prawie chyba 8:30 będziemy, więc super. Jutro w ogóle ciężki dzień nas czeka, dlatego że od samego rana będziemy sprzątać, bo znajomi mojego męża także przyjeżdżają do nas, żeby spędzić z nami ten długi okres świąteczny, bo także koreański rząd postanowił, że troszeczkę wydłuży ten okres świąteczny i na przykład poniedziałek był wolny, chociaż nie był taki w ogóle zaplanowany. Troszkę
Niektórym to popsuło plany, jakby to powiedzieć, bo w szkole moja kumpela i tak musiała iść do szkoły, bo nie mogli tego zmienić, bo była informacja za późno. Więc widzicie, są plusy i minusy tego wszystkiego. Ja Wam po prostu dziękuję za tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że opowiedziałam Wam, jak to mniej więcej wygląda u nas w rodzinie. Co prawda nie mogłam Wam pokazać takich typowo tradycyjnych, świątecznych, ale pokazałam Wam troszeczkę w inny sposób, jak Koreańczycy też mogą spędzić te święta. Myślę, że kolejny vlog to będzie bardziej ten właśnie z Busan, z przyjaciółmi mojego męża, kiedy będziemy zwiedzać okolice, kiedy będziemy po prostu jeździć i spędzać razem wolny czas. Pokażę Wam to wszystko. Mam nadzieję, że mi się uda, więc do tego czasu zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!